Cześć, jestem Maciejem z firmy EONE, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Jeżeli już planujemy posiadanie sieciowego serwera plików NAS i będziemy chcieli używać FTP, to trzeba się tym po prostu zająć, więc przyszedł moment na więcej szczegółów. Najpierw zrobimy drobny wstęp, bardzo drobny, obiecuję, a potem pokażę, jak skonfigurować serwer FTP na przykładzie TrueNAS Core i TrueNAS Scale. Ale najpierw, jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. FTP, File Transfer Protocol. Z obserwacji chyba zanikający już powoli protokół transmisji, ale jeszcze używany, w dodatku czasem przysparza problemów. Często używany, żeby wrzucać pliki stron na serwery hostingu lub żeby przerzucać duże pliki przez internet, ale z zastosowań pewnie każdy wymieni inne. Sądzę, że nie ma tutaj co za dużo opowiadać, w związku z czym zróbmy to. Zaczniemy od stworzenia datasetu, w którym to będziemy przetrzymywać nasze dane z serwera plików. Storage Pools. Tworzymy dataset. Nazwiemy go ku zaskoczeniu FTP. Wszystkie domyślne ustawienia wartości, wszystkie domyślne wartości zostawiamy. Można się bawić w deduplikację, w kompresję i tak dalej. Tu nie ma to wyłącznie, na tą chwilę nie ma to znaczenia. Stworzyliśmy. Teraz stworzymy użytkownika, którego będziemy używać, żeby korzystać z serwera plików FTP. Users add FTP user, hasło nie będziemy komplikować. Dobrze. I teraz o co chodzi? Tutaj ważna sprawa, on domyślnie stworzy nową grupę dla użytkownika i to jest OK, ale grupy pomocnicze. Żeby użytkownik mógł się dostać, mógł używać, mógł się zalogować do FTP, musimy tutaj kliknąć, żeby jako grupa pomocnicza, żeby był w grupie FTP zrobione. Teraz musimy wskazać folder domowy tego użytkownika, który to jest miejsce, w którym będą przechowywane dane użytkownika i wskażemy ten zasób, który przed chwilą stworzyliśmy. OK, użytkownik stworzony, wszystko co potrzeba mamy. Tworzymy użytkownika. Teraz jak już mamy użytkownika, możemy wrócić do naszego datasetu, żeby ustawić właściwe uprawnienia. Edit Permissions. Teraz tak, to jest nasze właściwe miejsce, które chcemy edytować. Tutaj znajdujemy użytkownika, klikamy Apply User. Jeżeli tu zmienimy, a nie klikniemy Apply User, to po prostu nie zadziała. Jeżeli nie chcecie się tu wracać po raz drugi czy trzeci, to się zdarza, to musimy o tym pamiętać. Dobrze. Grupa FTP. W porządku, tworzymy w ten sposób. Jeżeli będziemy chcieli, żeby było wielu użytkowników i mieli również dostęp do tych samych zasobów, po prostu klikamy, żeby była możliwość zapisu dla grupy. Wtedy tworzymy różnych użytkowników i wszystkim w pomocniczej grupie klikamy FTP i przy tych ustawieniach oni wszyscy będą mieli dostęp do tego samego miejsca. Robimy klik. Mamy użytkownika, mamy dataset. Teraz musimy skonfigurować samą usługę. Services. Włączamy FTP. Upewniamy się, że będzie automatycznie startował po każdym restarcie, czego raczej jesteśmy zwolennikami, jeżeli chcemy to używać. I tak, domyślnie
Port 21 to zostawiamy, ilość użytkowników, ilość równoczesnych połączeń, ilość możliwych błędów w logowaniu, to też czasem się przydaje i robimy opcje zaawansowane. Włączamy szyfrowanie. Nie chcemy, żeby te dane sobie latały nieszyfrowane. Jeżeli wybierzemy szyfrowanie, musimy wybrać jakiś certyfikat. Domyślnie mamy tylko ten certyfikat, który jest natywnie w naszym TrueNASie. Wybieramy go. Możemy oczywiście tutaj dołożyć swoje certyfikaty i ich używać, natomiast to jakby może poza zakresem tego materiału. Jeszcze jedna rzecz. Nie musimy dodawać użytkownikowi grupy dodatkowej FTP, ale musimy zrobić allow user to login. Wtedy każdy użytkownik stworzony w TrueNASie będzie mógł się zalogować, będzie mógł korzystać z FTP. Natomiast niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie. To zależy komu na czym zależy. Dobrze. No to ok, w tym momencie idziemy dalej z zaawansowanymi. Tutaj jeżeli na przykład mamy jakiś serwer, jakieś ograniczone łącze, to tutaj również warto by było po prostu ograniczyć przepustowość do jakiejś, żeby nagle ktoś przerzucając pliki po prostu nie zapchał nam pasma, tak? To może się przydać. Czy upload, czy download dla użytkowników bardzo pomocne może być. Użytkownicy niezalogowani, anonimowi, nie róbmy tego w ogóle, ale jeżeli byśmy zrobili, to ich osobno można limitować. Dodatkowe opcje. Minimum passive port i maximum passive port. I tu wychodzi pewna rzecz, która nierzadko się zdarza. Niezrozumienie tego może przysporzyć później kłopoty przy konfiguracji ruchu. Ja już postaram się wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli użytkownik chce się połączyć do serwera, łączy się na port 21 i serwer mu odpowiada na porcie 21. Z tym, że jest to tylko komunikacja. Sama wymiana ruchu odbędzie się poniżej, czyli serwer FTP z portu 20 postara się połączyć na port klienta. Umówmy się, w realnym świecie przez internet już praktycznie nie ma możliwości, żeby użytkownik miał IP publiczne, w związku z czym poza sieciami prywatnymi taka forma komunikacji po prostu nigdy nie wystąpi. Dlatego mamy tryb pasywny, który jest, no właśnie, i tu i tutaj wchodzi małe zamieszanie. Zwróćcie uwagę, że przy trybie aktywnym to serwer łączy się do użytkownika, co jest naprawdę nieoczywiste i może przysporzyć problemy przy konfiguracji firewalli. Przy trybie pasywnym natomiast również sama komunikacja odbywa się na porcie 21, użytkownik do serwera, serwer odpowiada i tu się nie zmienia. Różnica jest, że w trybie pasywnym to klient odwołuje się do portu tak zwanego wysokiego w serwerze FTP i tu jest pies pogrzebany. I to jest właśnie ten minimum i maksimum passive port. Możemy to tutaj wymusić, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, będzie to pełna losowość i okaże się, że jeżeli będziemy chcieli mieć dostępny z internetu serwer FTP, to będziemy musieli otworzyć jakiś olbrzymi zakres portów, tak? To nie chcemy tego, w związku z czym tu możemy ustawić jakiś tam zakres portów, który przekierujemy na ten serwer FTP, bo inaczej po prostu, jeżeli otworzymy tylko port 21, co jest częstym błędem, po prostu nam nie zadziała. Stąd to małe zamieszanie, które tutaj czasami występuje, stąd ten minimum i maksimum passive port. Ale jeżeli jesteśmy w sieci wewnętrznej, spoko, praktycznie nie ma to żadnego znaczenia, natomiast jeżeli między nami jest jakiś firewall, bądź o zgrozo NAT czy internet, może wystąpić. Warto to rozumieć, jak to działa. Dobrze, display login, czyli informacja, to jest strefa zagrożona, nie wchodzić, wychodzić, logować i w ogóle. A informacja czasem się przydaje, rzadko kto używa. Dobra. W zasadzie byłoby to
to byłoby tyle z konfiguracji TrueNASa. Spróbujmy się zalogować. Potrzebujemy się dostać na IP 229. Klikamy szybkie połączenie. Nowa karta. Jesteśmy połączeni. Robimy wyślij. O, jesteśmy, czy nie jesteśmy? Nie jesteśmy. Gdzie? 226. Mój błąd. Tak. Teraz ma to większy sens. Robimy klik. Wyślij. Poszło jakimiś olbrzymimi transferami. I tutaj warto byłoby pokazać tą limitację, jeżeli będziemy potrzebowali. Upload powiedzmy do 2 MB. Zapisujemy. Nie jestem pewien, czy trzeba byłoby to restartować. Dobrze, tak czy inaczej spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Jeżeli zaczniemy wysyłać jakiś plik, proszę bardzo, już nie jest jakoś, jest dokładnie tak jak chcemy, koło 2 MB, czyli koło 16 megabitów na sekundę. Działa to tak, jak byśmy chcieli. Teraz skonfigurujemy sobie TrueNAS Core. Scale. Core już jest zrobiony, oczywiście. Czynności są te same, jest to ciut w innym miejscu, minimalnie inaczej. Zasady są te same, czyli najpierw zaczniemy od stworzenia użytkownika. Tu się nam uzupełni, hasło wpisujemy. No i jest ta różnica z grupą FTP. Zaraz pokażę, o co chodzi. Domyślnie w Scale'u może się tak wydarzyć, że nie znajdziemy grupy auxiliary, czyli tej dodatkowej FTP. Zaraz sobie będziemy musieli ją stworzyć. Zaraz pokażemy, jak to zrobić. Użytkownikowi zaraz przypiszemy wszystkie strony. Dobra, wszystkie katalogi. Katalog domowy. Użytkownika mamy stworzonego. Wróćmy do grup. Musimy stworzyć grupę FTP. Użytkownicy. I dodamy tak jak poprzednio grupę pomocniczą o nazwie FTP. Nie było jej, musieliśmy ją teraz stworzyć. Dobra, w porządku. Zrobione. Wracamy do naszego storage'u. Tu mamy niezrobione. Dobra. Za chwileczkę będzie gotowy. Potwierdzamy tylko, że jesteśmy świadomi, że nie mamy rajdu i to jest niebezpieczne. I czy jesteśmy pewni, bo wymarzy nam wszystkie dane. Tak, jesteśmy pewni, wiemy co robimy. Mamy środowisko testowe właśnie po to. Teraz zabieramy się za stworzenie datasetu. Podobnie. Nazwijmy go jakżeż oryginalnie FTP. Przy ustawieniach nie za bardzo mieszamy, z tą różnicą, że wracamy do opcji do własności. Kto będzie właścicielem? Znowu apply user. Tak, jeżeli będziemy chcieli współdzielić, musimy pamiętać
Jeżeli będziemy chcieli współdzielić, tutaj również musimy pamiętać, że żeby zaznaczyć dla grupy. To byłoby na tyle. Stworzyliśmy użytkownika, stworzyliśmy miejsce, gdzie będzie mógł to składować. A, jeszcze jedna rzecz. W użytkowniku musimy zmienić katalog domowy, bo inaczej nie byłoby gdzie się zalogować. Wskazujemy nasz stworzony dataset. Tu również zaznaczamy. OK. Mamy stworzone znowu miejsce, dataset, mamy stworzonego użytkownika. Idziemy do skonfigurowania samego FTP. System, Services i tutaj znowu włączamy FTP. Upewniamy się, że wystartuje automatycznie. W zasadzie tu nie ma co zmieniać. Tu już o tym opowiadałem. Możemy się tylko upewnić, że będziemy mieli włączone szyfrowanie. I to w zasadzie tyle. Tutaj możemy to zaznaczyć, jeżeli będziemy chcieli, podkreślam, skorzystać, więcej użytkowników będziemy chcieli tworzyć. I to byłoby w zasadzie na tyle. Teraz sprawdzimy, czy wszystko działa. Certyfikat. Nie zna tego certyfikatu. Certyfikat nie jest zaufany, bo nie może być. To jest samo podpisany certyfikat Trunasa, w związku z czym pyta się, czy wszystko jest w porządku. Tak, zdajemy sobie sprawę, że wszystko jest w porządku. Tutaj aktualna nazwa localhost. Certyfikat na localhost wystawca Ajax Systems. W porządku, potwierdzamy. No i jesteśmy zalogowani. Możemy spokojnie wrzucać pliki. Wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli. To byłby w zasadzie tyle, czyli udało nam się stworzyć, skonfigurować zarówno Trunas Core, jak i Trunas Scale do usługi FTP. Nic skomplikowanego, natomiast jak wspomniałem, można się naciąć przy otwieraniu portów na firewallu. O tym po prostu trzeba pamiętać. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!